Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o bezpieczeństwie naszym, bezpieczeństwie Europy po wyborach w Stanach Zjednoczonych, po zmianie na stanowisku prezydenta. Ja jestem w Kijowie, więc mam bardzo dobry kontekst do tej rozmowy, a mój rozmówca jest w Warszawie i właśnie się z nim łączę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Marcin Terlikowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy porozmawiać o bezpieczeństwie i kontekst, jak powiedziałem w tej zapowiedzi, jest naprawdę dobry. Ja nagrywam tę rozmowę dosłownie spod Majdanu w samym sercu Kijowa i przed chwilą zawyły syreny, w nocy też wyły syreny. Właśnie alarm, tu oczywiście jestem w takim miejscu bardzo bezpiecznym, ale to tak jak przyjechałem po tych wyborach wczoraj wieczorem od razu poczułem, o czym rozmawiamy i kiedy też zobaczyłem tutaj na Placu Niezależności chorągiewki powbijane pod tym słynnym pomnikiem, których jest nie wiem ilekrotnie więcej niż było ich rok temu, kiedy byłem dokładnie w tym samym miejscu, aż to mnie zmroziło. Więc Ukraina jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Też już wczoraj rozmawiałem z jednym ze znajomych, którzy tu dobrze znają sytuację, też mówił, że jest bardzo trudno. I to jest niedobry, ale w sensie merytorycznie dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy. Donald Trump zapowiadał, co zapowiadał. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj, z pańskiej perspektywy, z pańskiej wiedzy, powiedzieć coś więcej na temat tego, co może zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych? W jakiej sytuacji jest, co to zmienia w sytuacji Ukrainy? To zmienia dużo, ale też nie wszystko. Warto pamiętać, że już problemy administracji Joe Bidena i samego Joe Bidena na wiosnę w uzyskaniu poparcia Kongresu dla kolejnych pakietów pomocowych, dla kolejnego tego największego pakietu pomocowego dla Ukrainy, który był przyjęty ostatecznie po dużych turbulencjach dopiero pod koniec kwietnia tego roku. Już tam te problemy pokazały, że zdolność Stanów Zjednoczonych do wspierania na bardzo dużą skalę Ukrainy, finansowo, ale przede wszystkim uzbrojeniem z własnych zapasów i z linii, wycofywanym z linii z jednostek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, zbliża się ku końcowi. W tym sensie, że oczywiście Amerykanie mogą długofalowo przestawić się i przestawiają się na zwiększenie produkcji zbrojeniowej już na potrzeby, jak to się w tej chwili mówi, 2 konfliktów zbrojnych, w których musiałyby być zaangażowane w odstraszanie, w obronę, czyli w Europie i w Indo-Pacyfiku, ale to zajmie czas. A więc mówiąc krótko, Trump na pewno podejmie jakąś próbę zapisania się w historii. To jest troszeczkę w tych naszych komentarzach to umyka. W Europie mamy oczywiście dyskusję już wzbierającą o konieczności budowy autonomii strategicznej, jakkolwiek definiowanej. W Polsce mamy kontekst nieco inny, związany z relacjami dwustronnymi, z bezpieczeństwem na wschodniej flance, ale to jest druga i ostatnia prezydentura Trumpa. On będzie chciał się zapisać w historii, tak jak się zapisał Reagan, do którego się odwoływał zresztą w kampanii, zapisać się w historii w polityce, w wymiarze polityki wewnętrznej, ale też międzynarodowej. A więc Trump na pewno spróbuje osiągnąć na początku swojej kadencji jakiś wielki w jego oczach sukces międzynarodowy, stać się prezydentem pokoju. Coś zrobi, pytanie jak to zrobi. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądała jego pierwsza kadencja, ale skorygowane o to, że tym razem ma cały sztab ludzi dość dobrze przygotowanych do objęcia władzy, którzy mają pewien plan, można założyć, że będzie chciał osiągnąć takie porozumienie, które zatrzyma konflikt, zatrzyma działania zbrojne na Ukrainie. Celowo nie używam tutaj słowa porozumienie pokojowe, bo myślę, że to jest kwestia dziesięcioleci,
być może będzie to określone jako zawieszenie broni, pauza humanitarna, która może trwać latami. To jest też możliwość. Natomiast Trump będzie chciał jednak osiągnąć takie porozumienie, które pozwoli mu się przedstawić wewnątrz, w opinii publicznej amerykańskiej, wobec opinii publicznej amerykańskiej, jako taki peacemaker. Co powoduje, że zawężamy jednocześnie obszar, jego pole manewru. To nie może być tak, że Trump zadzwoni do Putina i powie: robimy pokój za takie i takie koncesje, bez konsultacji z Ukrainą, bez konsultacji z kimkolwiek, ponieważ nikt nie da mu gwarancji, że Ukraina nie odrzuci takiej umowy, nie uzna jej za niewiążącą, jakiejś ustnej umowy politycznego porozumienia Putina i Trumpa, a to z kolei będzie podważało jego wiarygodność. A więc i co więcej, dlaczego Ukraina może nie przyjąć tego typu nawet nie wynegocjowanego, tylko gdzieś tam umówionego przez Trumpa potencjalnego, hipotetycznego porozumienia USA-Rosja? Ano dlatego, że tak czy inaczej w najbliższym czasie USA nie były w stanie zaoferować jakiejś znaczącej pomocy, która by zmieniła sytuację na froncie w sposób istotny. Widzimy i widzieliśmy do tej pory, jak wyglądała sprawa pocisków dalekiego zasięgu. Administracja Joe Bidena nie chciała się zgodzić na ich użycie do atakowania celów w głębi terytorium Rosji. Wątpliwe, aby Trump też się na to zdecydował, przynajmniej w takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszu. A więc tak czy inaczej Ukraina może, powiedziałbym to tak, to nie jest tak, że nie ma wiele do stracenia, bo do stracenia ma potencjalnie wszystko, ale nie jest w diametralnie innej sytuacji, niż gdyby wygrała Kamala Harris. Ale czy wyklucza pan taką możliwość, o której często się mówi? Nie mówię, że tu się mówi, bo ja dopiero tu przyjechałem, więc jestem przed wieloma rozmowami, ale wcześniej słyszałem takie głosy ze Stanów, tak, i od ludzi, którzy rozmawiali ze środowiskiem Trumpa, że to prawdopodobnie będzie tak, że on złoży najpierw jakąś propozycję Putinowi, której Putin nie przyjmie, bo będzie dla niego upokarzająca, no bo Trump też musi pokazać swoją siłę, tak? To, co zresztą myślę, że to był bardzo duży czynnik w tej kampanii, tak? Pokazanie silnego siebie jako bardzo silnego człowieka, więc nie może też sobie pozwolić na jakieś takie miękkie ruchy, że złoży ofertę taką do odrzucenia Putinowi. Jak Putin to odrzuci, no to wtedy da czas, sprzęt i pozwoli Ukraińcom robić wszystko, co chcą robić, również strzelać rakietami dalekiego zasięgu na duże odległości i da im czas jakiś ograniczony na poprawienie swojej pozycji i postawienie Putina w bardziej trudnej sytuacji, żeby był bardziej skłonny do negocjacji. Czy pan wyklucza taki scenariusz? Nie wykluczam, on się przewija, już kilkakrotnie to słyszałem również od amerykańskich ekspertów, analityków, ale wydaje mi się, że jednak po tym wszystkim, co powiedział Trump i nie tylko Trump, ale też politycy związani z tym skrzydłem MAGA, tak, o Ukrainie, nawet nie o Ukrainie, bo nie Ukraina jest tu problemem. Tutaj wszyscy się zgadzają, że dla republikanów oczywiście, tutaj wszyscy się zgadzają, że jest to zbrojna, napastnicza, agresywna, nielegalna inwazja Rosji, natomiast problemem jest skala amerykańskiej pomocy. Więc jeżeli przez całą kampanię Trump i ludzie wokół niego mówili, że po pierwsze należy skupić się na sprawach wewnętrznych, oczywiście migracja, ekonomia, i w związku z tym nie wolno tak bezkrytycznie czy bezwarunkowo finansować Ukrainy, to w tym momencie zwiększenie tej pomocy byłoby jakby sprzeczne z tą logiką. Ja bym jednak nie oczekiwał tego, że Trump tak łatwo i szybko będzie chciał przycisnąć Putina, przycisnąć Rosję i nagle stanie się największym przyjacielem Ukrainy. To jest raczej scenariusz z tych mniej prawdopodobnych, podobnie analogicznie do tego scenariusza, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli tego scenariusza, gdzie panowie się gdzieś spotkają w jakimś neutralnym kraju i zrobią wielkie dwustronne porozumienie, którego niekoniecznie ktokolwiek inny poza nimi chciałby przestrzegać. No dobrze, to jaki jest ten realistyczny scenariusz pański, ten najbardziej prawdopodobny scenariusz pańskim zdaniem? Mamy jeszcze do tego cały kontekst europejski, tak? Znaczy oczekiwanie
zupełnie racjonalne Trumpa, żeby Europa się bardziej zaangażowała, no ale Ameryka angażuje się słabo, a Europa angażowała się jeszcze słabiej. Do tego mamy kryzys w Niemczech od wczoraj polityczny, chociaż i bez tego kryzysu Niemcy wspierały bardziej werbalnie niż realnie Ukrainę. Jaki jest ten najbardziej realistyczny scenariusz pańskim zdaniem? Moim zdaniem, to jest oczywiście tylko moja ocena, 24 godziny po tym, jak dowiedzieliśmy się, kto będzie nowym prezydentem USA, najbardziej realistyczny scenariusz jest taki, że jednak oczywiście tuż po inauguracji Trumpa pojawi się kwestia zakończenia wojny i Trump będzie proponował natychmiastowe zaprzestanie działań zbrojnych z rozpoczęciem procesu politycznego, który ma rozwiązać wszystkie outstanding issues, czyli wszystkie pola konfliktu, obszary konfliktu między Rosją a Ukrainą i wtłoczyć ten proces w jakiś format, który pozwoli jemu wyjść jako właśnie ten wielki peacemaker, deal broker, że użyję słów angielskich, bo on też tak o sobie myśli, mówi, tak też się komentuje jego podejście, ale jednocześnie zostawić te szczegóły, te niewygodne sprawy gdzieś Europejczykom, gdzieś na niższym poziomie, żeby on tylko był w glorii i chwale wielkiego lidera i mógł przejść do kolejnego punktu. To nie jest tak, że on ma obsesję polityki międzynarodowej, wręcz odwrotnie, niewiele wie jednak o polityce międzynarodowej i nie jest tak, że będzie się w swojej kadencji koncentrował na Rosji, raczej na Chinach. To pewnie możemy w dalszej części rozmowy podnieść, ale co z tego wynika? Wynika z tego dwie rzeczy. Po pierwsze, że Europa według mnie tak czy inaczej będzie musiała podjąć się roli w zatrzymaniu konfliktu, czy też podjąć się roli odpowiedzieć na amerykańskie inicjatywy administracji Trumpa. Nie można się po prostu, liderzy europejscy nie mogą się, i to jest zresztą według mnie mało prawdopodobne, nie mogą się obrazić i nie rozmawiać z Trumpem. Zresztą Macron przecież po wczorajszych wyborach mówił o tym, że też wspólne oświadczenie było prezydenta Emmanuela Macrona i kanclerza Olafa Scholza, że będą dbać o interesy Europy, ale współpracować i rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, a więc to nie będzie obrażanie się. Że Europa będzie musiała podjąć tą amerykańską inicjatywę. To jest pierwsza konsekwencja. Druga, w tym politycznym procesie będziemy mieli bardzo wiele min i bardzo wiele groźnych, potencjalnie fundamentalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie już w średnim terminie. Chodzi o to, żeby ten polityczny proces nie dał Rosji, podobnie jak porozumienia mińskie, pretekstu do utrzymywania stanu zagrożenia, niepewności w Ukrainie, co i tak będzie dla Rosji łatwe ze względu na jej potencjał oczywiście wojskowy i na sytuację na froncie, ale przede wszystkim, żeby nie przekreślił, to jest najważniejsze, żeby w tym procesie politycznym nie odejść od pryncypialnego stanowiska Zachodu, że to Rosja jest agresorem, który nielegalnie okupuje terytoria Ukrainy, że to Rosja popełniła, czy też rosyjscy dowódcy popełnili zbrodnie wojenne, że Rosja jest odpowiedzialna za zniszczenia w Ukrainie, za które powinna być pociągnięta do odpowiedzialności także finansowej. Nie możemy w tym procesie politycznym, hipotetycznym, który myślę, że w przyszłym roku jakoś się zacznie, nie możemy wprowadzić takich, jak to się czasami kolokwialnie mówi, punktów zaczepienia, haczyków, które będzie Rosja wykorzystywała potem, żeby mówić, ale przecież na przykład status obwodów, które Duma przyłączyła do federacji, jest rozstrzygnięty. Wy już tutaj w tym dokumencie, porozumieniu jakimś tam w zasadzie to przyznaliście, więc teraz tylko, nie wiem, zróbmy referendum, które oczywiście Rosja sfałszuje, albo ustalmy jakiś okres przejściowy i zapomnijmy o tym. I to będzie jakby podstawa dla Rosji do wysuwania kolejnych żądań, destabilizowania Ukrainy, obniżania popularności euroatlantyckiej ścieżki integracyjnej wśród ukraińskiego społeczeństwa, bo to jest długofalowy cel Rosji. Tak swoją drogą Rosja w tej chwili nie ma siły, środków i pewnie nie chciałaby zwiększyć obszaru, który kontroluje istotnie, okupować tych terytoriów, gdzie mogłaby się spodziewać chociażby partyzantki ukraińskiej, tak? Wyszkolonej zapewne też już w tej chwili przez Stany Zjednoczone, czy też przygotowanej do takich działań. Ale dla Rosji kluczowe jest takie zmęczenie Ukrainy,
ukraińskiego społeczeństwa, aby pokazanie jej, że Zachód się od Ukrainy odwrócił, że te wszystkie pakiety pomocowe nie działają i w ten sposób oddziaływać na przyszłość polityki ukraińskiej, tak aby ten proatlantycki, proeuropejski kurs został porzucony. I to wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, tak, żeby zmienić nastroje Ukraińców, bo jednak w sondażach, które ostatnio były robione dalej, chyba grubo ponad 60% Ukraińców nie tylko jest prozachodnia, tylko uważa, że należy walczyć tak długo, aż nie odzyska wszystkiego. Tak? To, owszem, kiedyś było 90, czy tam 80 parę procent, dzisiaj jest 60, ale nie mówimy o tym, czy jest prozachodnia, czy nie, tylko czy należy cały czas walczyć. I z drugiej strony Rosja jednak idzie cały czas do przodu i tu te postępy na froncie są większe niż były. One nie są ciągle jakieś astronomiczne, ale są. Ale czy nie obawia się pan, że jednak Rosja będzie próbowała testować Zachód, ponieważ to jest znakomity moment. No, został wybrany nielubiany przez większość elit europejskich obecnie rządzących prezydent w Stanach. Zanim ten nowy porządek jakoś się ułoży, minie trochę czasu. Mamy kryzys w Niemczech, więc Niemcy w ogóle się nie będą zajmować niczym, tylko swoimi sprawami, a to mimo wszystko kluczowy gracz. Tam Macron może dużo mówi, tak, ale retorycznie jest świetny, ale jego słowa niekoniecznie przekładają się na praktykę działania. I czy nie obawia się pan, że Putin może próbować wykorzystać ten moment do jakichś punktowych ataków hybrydowych, jakichś do sprawdzania, jak się zachowa Zachód, żeby uderzyć, czy sprowokować coś gdzieś indziej? Oczywiście, że tak. I to jest największe zagrożenie, przy czym należy je ułożyć w pewnej sekwencji czasowej, zaczynając od hybrydy i sabotażu. To się dzieje już teraz. To znaczy tutaj możemy mówić tylko o może być na większą skalę teraz. Nie? Tak, większa skala, to absolutnie. Jakaś rakieta może spaść nie tuż za granicę, tylko 10 kilometrów dalej, bliżej. No, to już jest troszeczkę też inny poziom, tak? Bo tutaj tak jak mówię, jeśli chodzi o hybrydę, o działania w sferze, nawet sabotaż, tak? Którego mieliśmy przypadki w całej Unii Europejskiej, też tutaj w Polsce. Jeśli chodzi o zagrożenia hybrydowe w tej sferze informacyjnej, cyberataki, tak, na pewno tutaj jest duże pole zagrożeń i może się zdarzyć także teraz w tym okresie przejściowym. Rosjanie tak to mogą czytać. Przychylny im prezydent Stanów Zjednoczonych, który chce zostawić Europę samą, bardzo słabe Niemcy, a więc sprawdźmy, co nam może się udać. Rzeczywiście, jeśli chodzi o sferę hybrydową, tak, tutaj zagrożenie jest duże, stale rośnie, musimy być przygotowani. Natomiast tak przejście do poziomu wojskowego nie jest już takie według mnie oczywiste, łatwe i takie bezpośredni. Dlaczego? Dlatego, że największym wyzwaniem i tak naprawdę problemem dla Rosji jest sytuacja na froncie w Ukrainie. W tym sensie problemem, że jeżeli już chciałaby Rosja wykorzystać fakt, że Stany Zjednoczone z Europą są poróżnione, że jest napięcie i że mają prezydenta, którego celem jest szybkie pokazanie sukcesu międzynarodowego, no to ta Ukraina jest pierwszym że tak powiem, punktem na agendzie. Przy czym też nie jest jasne, że Rosja by chciała rzeczywiście zakończyć ten konflikt. Rosja by chciała, jeżeli Rosja oceni, że niezależnie od sytuacji gospodarczej, która wcale nie jest tak optymistyczna, jakby się pobieżnie wydawała, mimo wsparcia Chin, mimo przestawienia gospodarki tak naprawdę na potrzeby wojenne. Jeśli Rosja oceni, że ten konflikt opłaca jej się kontynuować, też ze względów wewnętrznych, przez najbliższe pół roku, rok, to tak naprawdę ten proces polityczny, o którym mówiłem, on może się toczyć równolegle do działań wojennych i nie przynieść rezultatów i Rosja będzie go sabotowała. Co też oznacza, że to testowanie Zachodu będzie tak naprawdę miało miejsce w Ukrainie i za cenę ukraińskiej krwi. Tak? Niekoniecznie od razu należałoby eskalować inaczej. Niekoniecznie od razu Rosja pomyśli o eskalacji przeciwko NATO, jeśli tak naprawdę wiarygodna zdolność do odpowiedzi na odpowiedź NATO jest ograniczona. Bo tak naprawdę Rosji w tej chwili zostaje tylko sfera nuklearna. To prawda. I teraz uświadomiłem sobie, jak pan to mówił, że właściwie Rosja już testuje Zachód, bo przecież prowadziła wojska
innego państwa do tej wojny. Mam na myśli żołnierzy Korei Północnej. I odpowiedź jest jaka? Zerowa. Praktycznie nie ma żadnej. Tylko pytanie, czy w związku z tym, kiedy Putin widzi, kurde, w ogóle nic nie zrobili, w ogóle nie zareagowali, nie? To jest, pokazuje jedność i słabość, znaczy brak jedności i brak woli politycznej i takiej odwagi działania Zachodu, no czy tego nie zachęci do zrobienia jakiegoś innego kroku, o którym nie wiemy jeszcze? To oczywiście to nie jest wykluczone i patrząc na to, jak wyglądała polityka, inaczej, jak wyglądały relacje amerykańsko-rosyjskie za pierwszej prezydentury Trumpa. Mieliśmy Trumpa, który próbował dogadać się z Putinem. Szczyt, sławny szczyt w Helsinkach, w którym publicznie Trump podważył wiarygodność swoich własnych służb wywiadowczych. Chodziło oczywiście o kwestię cyberataków, rosyjskiej ingerencji w wybory w tej sferze informacyjnej w 2016 roku, tak? Natomiast z drugiej strony administracja i przede wszystkim wojsko robiło swoje i tak naprawdę to był okres, kiedy Amerykanie, kolokwialnie wyrażę się tutaj, dokręcili śrubę Rosji, a więc pokazanie, że Rosja łamie traktat INF, wyjście z traktatu INF, też kwestie właśnie nuklearne, doktryna, strategia bezpieczeństwa narodowego za Trumpa zupełnie inaczej mówiła o kwestiach nuklearnych, niż próbował o tym mówić Biden, choć potem zmienił nieco zdanie, patrząc też na to, co Rosja robiła w kontekście sygnalizowania jądrowego w czasie wojny teraz, wojny przeciwko Ukrainie. Dlaczego o tym mówię? Bo po prostu wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego. Sygnalizowanie wobec Rosji na poziomie wojskowym może być bardzo zdecydowane ze strony Stanów Zjednoczonych, natomiast Trump może dalej poszukiwać tego politycznego porozumienia. I teraz reakcja Rosji może być taka, najpierw polityczna, że na przykład zerwą te rozmowy, że stwierdzą, że się nie dogadamy i zaczną straszyć, być może blefować znowu ryzykiem wojny jądrowej, bo to mają opracowane i mają wiarygodne zdolności do takiego straszenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz, scenariusz, w którym dzień po inauguracji Trumpa jakaś zabłąkana rosyjska rakieta ląduje na terytorium NATO, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny, bo można więcej ugrać, nie prowokując Zachodu do odbudowania tej jedności. Może tak to ujmę. No, tak, rakieta to też mi się wydaje niemożliwe, ale jacyś scenariusz a la 2014 rok w mniejszej skali, czyli zielone ludziki w jakiejś łotewskiej miejscowości czy estońskiej, które wywołują jakieś zamieszki, potem przejmują jeden budynek, a potem drugi. Tego już bym nie wykluczał. Bo to świetna próba, tak? Znaczy straty niewielkie, jak się nie powiedzie, to straty niewielkie, a jak się powiedzie, można zobaczyć jak bardzo mocne oświadczenie wydadzą państwa Zachodu i będą się zastanawiać, co dalej. Dobra, ale nie ma co spekulować, bo tego nie wiem, chociaż cała nasza rozmowa jest pewną spekulacją na temat przyszłości, ale wróćmy do takich rzeczy, które możemy bardziej realnie ocenić. To porozmawiajmy o sytuacji Polski. No bo ponieważ z jednej strony panuje taka jedna z opinii, tak, znaczy, że no Europa będzie mieć gorzej, będzie zmuszona do tego, żeby się zbroić, żeby wreszcie coś zrobić i ten parasol amerykański będzie stopniowo nie całkowicie zdejmowany, no ale jakoś tam będzie się kurczył. No ale część osób uważa, że dla Polski to wcale nie jest taka zła sytuacja, no bo my po pierwsze jesteśmy tym krajem, który inwestuje bardzo dużo w zbrojenia, który kupuje ten sprzęt w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych, no i który zbudował, co prawda była tu w Polsce inny rząd wtedy, tak, ale jednak to Polska budowała relacje za czasów Trumpa, no to jakby tu się zwiększyła liczba żołnierzy, prawda, tam znieśliśmy wizy i tak dalej, były wizyty, że mamy szansę na zbudowanie całkiem niezłych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza na poziomie bezpieczeństwa. Czy pańskim zdaniem jest szansa na to, że relacje bilateralne polsko-amerykańskie się jakby jeszcze poprawią, chociaż nie są wcale złe, prawda? Są dobre. I czy możemy na przykład myśleć o tym,
że jesteśmy w stanie doprowadzić do zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, na przykład przeniesienia ich skądś. Skądś, wiemy skąd. To już kilka pytań, więc zastanawiam się, od którego zacząć, ale może o tej kwestii europejskiej. Paradoksalnie ta reakcja taka odruchowa, nie chciałbym powiedzieć alergiczna na Trumpa w niektórych stolicach, czy w ogóle w dużej części elit politycznych państw zachodnioeuropejskich, ona może nam pomóc w tym zakresie, że to, czego najbardziej potrzebujemy obok utrzymania i niezależnie od utrzymania obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie i tego politycznego zobowiązania do przestrzegania artykułu 5 i do obrony Europy, które absolutnie jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, jest fundamentem bezpieczeństwa Europy z różnych powodów, że dzisiaj w to nie wchodźmy, ale oczywiście chodzi o potencjał wojskowy Stanów Zjednoczonych i parasol atomowy. Więc obok tego priorytetu utrzymania USA w Europie, zakotwiczenia USA w Europie, drugą rzeczą, którą polskie bezpieczeństwo absolutnie potrzebuje, jest wywiązanie się Europejczyków z obietnic danych po 24 lutego 2022 roku, a więc utrzymanie tempa wzrastających wydatków na obronność i kupowanie, produkowanie uzbrojenia, które ma mieć znaczenie, które ma być przydatne w scenariuszach właśnie rosyjskiego konfliktu, eskalacji przeciwko NATO. I jeśli Europa ze względu na czynnik Trumpa, jeśli zacznie to robić, jeśli istotnie zwiększą się wydatki obronne, chociażby w Niemczech, o których pan wspomniał. Słyszymy, że za 2-3 lata ten specjalny fundusz, te słynne 100 miliardów euro, które już stopniało przez inflację od tamtej pory, wyczerpie się i Niemcy znowu mogą spać poniżej 2% PKB. Jeżeli duże projekty europejskie dotyczące obrony przeciwrakietowej, rakiet dalekiego zasięgu, czy też zdolności pancernych tak naprawdę, związanych z tym lądową domeną wojny, jeśli te projekty pozostaną w sferze deklaracji i skończą się minimalnymi zakupami, no to naprawdę będziemy mieli problem, ponieważ najbliżsi nasi sojusznicy, ci, którzy są na zachód od nas, po prostu nie będą mieli wystarczających sił i środków, żeby wiarygodnie odstraszać i bronić NATO przed Rosją, bronić nas, państw bałtyckich, przed Rosją, a to oznacza, że będziemy więcej, znowu kolokwialnie mówiąc, wisieć na Amerykanach, którzy z kolei będą mieli priorytet w Azji, tak? Więc jeśli Trump faktor, że tak powiem, spowoduje otrzeźwienie w stolicach i realne działania, a nie tylko tweety o europejskiej autonomii strategicznej i kolejne przemówienia w różnych formatach akademickich i politycznych, to będzie dobrze dla Polski, tak? Oczywiście trzeba te europejskie zdolności utrzymywać w ramach NATO, to musi być bardziej koncepcja europejskiego filaru w NATO niż tej europejskiej autonomii strategicznej, ale dobrze, jeśli Europa zacznie wreszcie się zbroić i zbroić się w kontekście odstraszania Rosji i potencjalnej obrony przed Rosją. Więc to jest ten czynnik europejski. Stosunki dwustronne teraz, polsko-amerykańskie. Rzeczywiście w czasie poprzedniej administracji Trumpa na poziomie wojskowym osiągnęliśmy bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim umowa o współpracy obrony, tak zwane EDCA, a więc która weszła w 2020 roku w czasie COVID-u, długo negocjowana. Ona tworzy ramy dla zwiększenia obecności amerykańskiej, dla współpracy wojskowej na wyższą skalę właśnie w scenariuszach rozwijającego się kryzysu na wschodniej flance. Ale to nie tylko umowa, to też żołnierze, składy amunicji, to jest kilka, tam były 2 porozumienia polityczne deklaracje takie wydane wspólnie przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta Donalda Trumpa, które zawierają też szczegółowe informacje o tym, jakie przedsięwzięcia będą podjęte na poziomie wojskowym przez siły amerykańskie w Polsce, wspólne centrum szkoleniowe chociażby, czy też składy uzbrojenia, które już funkcjonują w Polsce, a więc udało nam się przez te 4 lata osiągnąć bardzo, bardzo dużo i obawiam się, że osiągnęliśmy pewne granice. A więc prowadzi mnie to do odpowiedzi na pytanie, czy Amerykanie mogą zwiększyć swoją obecność w Polsce. Wydaje mi się to mało prawdopodobne ze względu na to, że po prostu
byłoby to operacyjnie i wojskowo trudne i wiem, że wojska amerykańskie dowódcy swojemu Commander-in-Chief Trumpowi położy na biurko papier, w którym powie, że to jest niecelowe, że obecne tak zwane force posture w tej chwili idzie w dobrym kierunku, ono się zmienia, mamy chociażby amerykańskie rakiety, które będą rozmieszczane w konwencjonalne oczywiście w Niemczech jako odpowiedź na zagrożenie rosyjskie, a więc te zmiany powolne się toczą, ale to nie jest ta skala, którą my byśmy pewnie chcieli, a to dlatego, że rzeczywiście Amerykanie myślą o Indo-Pacyfiku i Chinach. Trzecie pytanie dotyczące relacji politycznych, bardzo krótko, jeśli mogę. Tutaj problemem może być to, że trudno będzie budować bardzo dobre relacje dwustronne polsko-amerykańskie, jeśli w tym samym czasie Trump rozpocznie na przykład wojnę handlową, wojnę celną z Unią Europejską. No to będzie rzutowało na nasze dwustronne relacje, ponieważ Unia Europejska i polityka europejska jest dosyć istotnym uwarunkowaniem, żeby powiedzieć to bardzo, bardzo łagodnie, polskiej polityki zagranicznej. Oczywiście jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jeśli Stany Zjednoczone wobec tego podejmą działania uderzające w gospodarkę Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią, no to trudno na poziomie politycznym uznać, że wszystko jest dobrze i dwustronnie to jest inna historia, a w ramach Unii Europejskiej to jest inna historia. To tak nie będzie łatwo zrobić, jeśli w ogóle to się uda. No ale pojawiają się takie opinie, że Trump będzie mniej szanował instytucje i NATO, i Unię, ale bardziej będzie się skłaniał ku budowaniu dobrych relacji bilateralnych z wybranymi partnerami. No i że tu Polska ma potencjał, co prawda, no obecnie jest rząd, który mamy taką prezydenta i premiera, znaczy mam rząd i prezydenta, tak, które jakby są z różnych obozów politycznych, więc z tym obecnie rządzącym obozem może być trudniej, no ale też obecny rządzący obóz zmienia podejście i pytanie jakby czy to wystarczy dla ego Trumpa, żeby mógł dobrze współpracować. Czy wyobraża pan sobie jakby no właśnie taką trudne relacje amerykańsko-unijne, ale dobre relacje bilateralne z poszczególnymi państwami, w tym z Polską? Lepsze tak. To znaczy, jeżeli Trump będzie patrzył przez pryzmat lepsze niż średnia unijna, lepsze niż na przykład niemiecko-amerykańskie. Ale o to pewnie nie będzie trudno. Pewnie, bo te relacje będą póki co niełatwe. Tak, myślę, że generalnie jakby fundamentalnym założeniem polskiej polityki zagranicznej, tak jak ja ją też badam, opowiadam o niej i ją prezentuję gdzieś za granicą w ramach różnych formatów konferencyjnych i zawsze mówię to samo, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, że naszym celem jest rozwijać dobre, strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto rządzi. I jestem przekonany, że to założenie będzie dalej funkcjonowało, będzie kontynuowane. W zasadzie widzę już je, że tak powiem, aplikowane w pierwszych reakcjach naszych polskich decydentów na decyzje o amerykańskich wyborców. Tak? A więc te relacje, tak jak mówię, ze względu na skalę polskich wydatków na obronę, ze względu na współpracę wojskową, na współpracę przemysłowo-obronną, to wszystko daje nam potencjał do tego, na pewno daje nam inny punkt wyjścia niż relacje niemiecko-amerykańskie chociażby, tak? Czy francusko-amerykańskie, a nawet brytyjsko-amerykańskie, bo tutaj też jest problem, który Trump podnosił w kampanii rzekomej ingerencji lejburzystowskich polityków i aktywistów w wybory, tak? Tutaj będzie bardzo trudny start. My startujemy w zupełnie innej pozycji i łatwiej być może będzie na tej bazie budować takie pragmatyczne, ale wzmacniające bezpieczeństwo nasze i regionu relacje, bo pamiętajmy, że tak naprawdę Trumpowi w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby tej Ameryki na świecie było mniej. On bardzo by chciał mieć takich partnerów, z którymi będzie się wygodnie pokazać znowu przed amerykańskimi wyborcami, partnerów międzynarodowych, powiedzieć, że to jest świetny kraj, który dzięki współpracy z nami, dzięki mnie, Donaldowi Trumpowi, robi za nas robotę i dzięki temu
wy amerykańscy podatnicy, wy amerykańscy żołnierze nie musicie gdzieś tam walczyć, tak? Stąd No, wydaje ponieważ mi się, my i tak musimy robić tę robotę i na to mamy zgodę w Polsce, prawda, taką ponadpartyjną na szczęście, no to też jest dobra okazja, tak, żeby to wykorzystać i żeby móc tę sytuację wykorzystać i zbudować sobie, jakby zlewarować się bardziej w Stanach Zjednoczonych dzięki temu, że Trump ma takie podejście i takiego i to będzie chciał to tak wykorzystać. Można tym dobrze pograć. wydatkami na obronność zdecydowanie. To jest to, co nas wyróżnia. Jeśli ten tak zwany Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, czyli ten dodatkowa pula środków na modernizację techniczną, czyli zakupu uzbrojenia, jeśli ona rzeczywiście w 2025 roku pozwoli na przybliżenie Polski, tak jak to mówił pan premier Donald Tusk, do poziomu niemal 5% PKB wydatków na obronność, to będzie numer 1 w całym NATO. To będzie więcej niż Stany Zjednoczone. A więc można tym politycznie rozgrywać Trumpa i pokazywać, że my realizujemy nasz obowiązek. Przecież nawet gdyby Trump powiedział, że teraz państwa NATO mają wydawać 3%, zapomnijmy o 2%. Dzisiaj świat się zmienił, wydawajcie 3%. No. W Berlinie i w Paryżu to będzie po prostu szok, odrzucenie, negacja. A my to mamy w prawie. My i tak wydamy 3%. Pytanie jest, ile więcej niż 3%, ile ponad 3%. A więc to można politycznie bardzo łatwo, może nie łatwo, ale skutecznie rozegrać. Ale pamiętajmy też, i o tym trzeba powiedzieć, że tak jak była sprawa wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, dla nas bardzo ważne jest, żeby jednak nie osłabiać i nie wprowadzać w kryzys całokształtu relacji transatlantyckich, bo co z tego, że my dwustronnie będziemy mieli bardzo dobre relacje, jeśli na przykład na poziomie Rady Północnoatlantyckiej w NATO będzie problem decyzyjny, ponieważ główni sojusznicy europejscy będą poróżnieni z Trumpem, będzie tam jakiś konflikt polityczny. Dla nas to też nie będzie korzystny rozwój sytuacji, co oznacza, że mamy tu podwójne zadanie. Po pierwsze, wykorzystać tu specjalne uwarunkowania relacji dwustronnych jeszcze z pierwszej kadencji Trumpa do polepszenia w różnych kontekstach naszej dwustronnej współpracy, ale też wykorzystanie tych relacji do tego, żeby przynajmniej próbować mitygować, łagodzić te potencjalne napięcia, zwłaszcza w NATO. Napięcia między USA a sojusznikami europejskimi. No dobrze, mówimy o NATO, to porozmawiajmy w ogóle o stosunku Donalda Trumpa do NATO. Zacznę od takiej wersji super radykalnej, mnie się wydaje mało prawdopodobna, ale pojawiały się jakiś czas temu takie głosy, że na to Trump, jego jakby tam doradcy wysyłali takie sygnały, że w ogóle Stany Zjednoczone mogą w ogóle opuścić pakt. To wydaje się chyba mało prawdopodobne, ale czy nie obawia się pan, że zaangażowanie amerykańskie w NATO może się, nawet jeśli nieformalnie, to faktycznie zmniejszyć? Faktycznie tak. To znaczy mamy pierwszy szczyt już zapowiedziany w Hadze, szczyt NATO, który będzie latem przyszłego roku z nowym sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte. Trump przyjedzie. No i co on może innego powiedzieć niż to, że Amerykanie wydają za dużo na bezpieczeństwo europejskie i weźcie się do roboty. No i teraz wszystko będzie zależało od tego, jak ta dynamika przygotowań do szczytu, ale też jak ta dynamika dyplomacji bezpośredniej wówczas zadziała, bo Trump może, tak jak to było, mówiłem, w kwestii relacji z Rosją, mówić jedno, podczas gdy administracja będzie robić coś innego. Jeśli chodzi o wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, to jest niemożliwe dla samego Trumpa. Sam Trump tego nie zrobi. Do tego potrzeba kongres, to jest proces też prawno-międzynarodowy i to jest w zasadzie niemożliwe, ponieważ będzie obupartyjna niezgoda, brak zgody, weto nieformalne, to jest złe słowo, ale po prostu z obu partii kongresmeni nie zgodzą się na takie działanie, więc to można, ten scenariusz opuszczenia, rozpadu NATO można włożyć między bajki. Natomiast czy Amerykanie mogą osłabić NATO, wychodząc praktycznie ze struktur sojuszu? No mogą wycofać swoich żołnierzy, mogą odwołać, to może być decyzja Trumpa, swoich żołnierzy z tak zwanej struktury
struktury dowodzenia sojuszu, a więc tych wielonarodowych dowództw, które tworzą kręgosłup NATO, mogą wycofać swoje siły rozmieszczone na bazie umów dwustronnych, tak jak to właśnie jest w Niemczech, w Polsce też oczywiście, ale we Włoszech chociażby, tak, w Belgii. I to może mieć istotne, to miałoby katastrofalny wpływ na zdolność sojuszu do w ogóle zapewnienia, do wypełniania zadania z artykułu 5, czyli obrony, ponieważ amerykańskie siły dają te oczy, uszy i długie ręce NATO. Także to jest możliwe, no ale też zastanówmy się, po co Trumpowi w ostatniej prezydencji, którą będzie sprawował, czy też prezydenturze, przepraszam, tworzenie poważnego kryzysu międzynarodowego z Europą, który będzie absolutnie rozgrywany wewnętrznie przez jego opozycję, a także która trafi wtedy z tym przekazem do tych wyborców, którzy dali mu zwycięstwo, tych, którzy się z reguły nie angażują w politykę, tych niezdecydowanych, umiarkowanych wyborców, którzy jak się wydaje przeważyli szale zwycięstwa na jego korzyść. Po prostu Trump, trudno mi sobie wyobrazić, że Trump celowo będzie chciał sobie popsuć relacje ze wszystkimi. On jednak w pierwszej prezydenturze chciał osiągnąć wielkie sukcesy, próby właśnie z jakiegoś dealu z Putinem, z Koreą Północną i się bardzo na tym sparzył. Nic mu się nie udało tak naprawdę. NATO krytykował mocno, nie wyszedł z NATO, to były tylko takie pochukiwania. Tymczasem NATO za Trumpa dużo dobrych rzeczy zrobiło, jeśli chodzi o rozpoznanie zagrożenia rosyjskiego i przygotowanie do niego, choć główne działania oczywiście zostały podjęte po 24 lutego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A czy widzi pan potencjał do tego w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki i nastawienie Trumpa i stan obecnych elit europejskich? Z jednej strony no taki mało przywództwa w tej Europie, ale z drugiej strony dużo przerażenia, większego Trumpem niż Putinem w niektórych miejscach. Czy widzi pan potencjał do tego, żeby paradoksalnie to zmobilizowało Europę i żeby NATO tak naprawdę stało się na końcu trochę silniejsze? Znaczy to jest powiedziałbym tak, główna nagroda w tej grze, którą możemy uzyskać, ta najwyższa. To znaczy, tak jak powiedziałem kilka minut temu, przy aktywnej roli Polski, to jest absolutnie niezbędne, i państw regionu, państw bałtyckich, Rumunii, Czech, no z oczywistych powodów niekoniecznie Słowacji czy Węgier. I państw północy. I państw północy, tak, chociaż oni mają też swoją agendę, tu będzie troszeczkę trudniej mówić jednym głosem i być tak daleko, tak zdecydowanym, to na inną rozmowę, ale przy aktywnej roli państw regionu, wschodniej flanki, można wykorzystać czynnik Trumpa, ten szok, te obawy do tego, żeby rzeczywiście NATO zaczęło coś robić. Może inaczej, nie to, żeby NATO zaczęło coś robić, żeby państwa europejskie zwiększyły istotnie swój wkład we wspólną obronność, w odstraszanie obrony przez Rosję. Na przykład rozwijając tak bardzo nam potrzebne systemy obrony przeciwrakietowej, których nie ma w Europie. Ich po prostu bardzo, bardzo brakuje. Ukraina ma ich więcej niż prawdopodobnie większość państw europejskich razem wziętych, na różnych poziomach. Oczywiście zwalczania tych celów lotniczych. Czyli rakiet maniewrujących, dronów. Tu potrzeba miliardów, żeby nadrobić, załatać tą lukę. Potrzeba woli politycznej, zrozumienia natury zagrożeń, ale to jest coś, co będzie można łatwo w NATO pokazać jako ten wkład. Właśnie poprzez rachunek księgowy. Wydajemy oto tutaj kilkanaście miliardów, kilkadziesiąt miliardów dolarów jako Europa na systemy obrony przeciwrakietowej, żebyście wy, Amerykanie, nie musieli ich przerzucać w czasie kryzysu ze Stanów Zjednoczonych, ale też wycofywać od innych sojuszników. Przecież Amerykanie wspierali w ten sposób Izrael i nadal wspierają w kontekście ataków rakietowych Iranu.
Te systemy też będą bardzo potrzebne Amerykanom w Azji i Pacyfiku do obrony ich jednostek, ich baz rozmieszczonych w krajach sojuszniczych do Pacyfiku, a więc Europa może łatwo powiedzieć, ok, my to rozumiemy, to my teraz odrabiamy lekcje, no tylko do tego potrzeba właśnie decyzji liderów największych gospodarek i największych wojskowo, najsilniejszych wojskowo państw europejskich, Francji, Niemiec, też Włoch, też Wielkiej Brytanii oczywiście poza kontekstem unijnym, że tak, no to teraz wydamy te kilkadziesiąt miliardów. Nie na cele na przykład zielonej transformacji, choć ona jest super ważna i tutaj absolutnie uważam, że nie należy mówić o tym, że albo zielona transformacja, albo bezpieczeństwo, ale coś kosztem czegoś. Musimy zrezygnować z pewnych ambicji w jednym obszarze, żeby zapewnić to takie podstawowe bezpieczeństwo wojskowe, ale też właśnie, żeby naprawić tę relację transatlantycką. No, zwłaszcza, że jeśli chodzi o zieloną transformację, to tu Stany Zjednoczone na pewno zmienią swoje nastawienie w dużej mierze i to też będzie mieć wpływ na to, na sensowność pewnych działań europejskich, ale to jest też osobny temat. Na koniec, Oczywiście. być może z punktu widzenia świata najważniejszy temat, czyli relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. Jak pańskim zdaniem one mogą, w jakim kierunku one mogą pójść, na ile te napięcia mogą wzrosnąć, albo może przeciwnie. Może Trump doprowadzić do załagodzenia. No wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ wielu ludzi z otoczenia Trumpa i sam Trump niemal w zasadzie wprost wini Chiny o wypuszczenie koronawirusa. Tutaj oczywiście różne są teorie wyznawane przez obóz polityczny Trumpa, celowe, niecelowe, zostawmy to, ale Chiny są arcywrogiem, wrogiem numer 1, co też wpisuje się w ogóle w strategiczne myślenie elit amerykańskich po obu stronach barykady, bo to już jest tak silnie spolaryzowane społeczeństwo i klasa polityczna, że trzeba tak mówić, a więc zarówno demokraci, jak i republikanie uważają Chiny za wroga numer 1, po prostu dlatego, że Chiny mogą ze względu na swój potencjał gospodarczy i nowe ambicje polityczne wspierane szybką rozbudową potencjału wojskowego zagrozić globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych, jakby przekreślić ten pozimnowojenny ład międzynarodowy, który był, w zasadzie on już się kruszy bardzo mocno, ale jednak to już nie jest ład unipolarny ze Stanami Zjednoczonymi jako hegemonem, ale jednak Stany Zjednoczone wciąż bardzo dużo mogą. Celem Trumpa jest osiągnięcie sytuacji, w której za 4 lata Stany Zjednoczone będą mogły więcej, a nie mniej ze względu na Chiny i na chińską pozycję w różnych regionach. A więc co Trump zrobi? Na pewno gospodarczo, jestem praktycznie przekonany, będzie próbował wywołać jakąś wojnę ceną. Te taryfy, cła, o których mówił na chińskie towary, nie będą niczym szokującym, zwłaszcza, że Unia Europejska chociażby dopiero co wprowadziła bardzo wysokie, drakońskie cła na chińskie pojazdy elektryczne z różnych powodów, w różnej wysokości na różne firmy. Zostawmy to. Także będzie to element dokręcania Chinom śruby. Ale też Trump nie może zareagować na to, co Chiny robią wojskowo, bo on będzie dostawał briefingi, on będzie dostawał informacje z administracji, z wojska, ze wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, która to od lat wskazuje i też pojawiają się te informacje w domenie publicznej, zbierane odtajniane lub najczęściej zbierane przez różnego rodzaju analityków, że Chiny bardzo mocno przyspieszyły z rozbudową swojego arsenału strategicznego jądrowego, co może tak naprawdę otwierać nowy wyścig zbrojeń jądrowych między Chinami a USA. No i tutaj prezydent Trump nie może być tym, który powie, że so what, co z tego, to w sumie nic nie robimy, bo to kosztuje, bo nie ma to znaczenia. No nie, tutaj prezydent Trump będzie chciał pokazać, że jest silnym przywódcą i oczekiwałbym też ze względu na kontekst przemysłowy, to jest prywatny przemysł, który będzie w Ameryce pracował nad modernizacją i według mnie również rozbudową amerykańskiego arsenału jądrowego. Trump pieniądze na to znajdzie. I będzie to finansował kosztem innych oczywiście wydatków publicznych. A więc szczerze, wydaje mi się, że w relacjach Stany Zjednoczone-Chiny za prezydentury Trumpa możemy oczekiwać absolutnie rywalizacji, wojny handlowej, w zasadzie początku wyścigu zbrojeń, z też tłem sztucznej inteligencji i utrzymania przewagi Zachodu, a w zasadzie przewagi amerykańskiej w tej nowej technologii, która ma szansę zrewolucjonizować nie tylko gospodarki, ale też właśnie działania sił zbrojnych. A czy grozi nam wojna
amerykańska wywołana przez atak na Tajwan chiński? Według mnie jeszcze nie. Moim zdaniem, choć tu znowu jest kwestia nieprzewidywalności i braku transparentności najwyższych kół władzy w kręgu władzy w Chinach i kalkulacji samego Xi Jinpinga. Ale wydaje mi się, że lekcja, którą Chiny odrobiły obserwując Rosję w Ukrainie, jest taka, że bardziej opłaca się długotrwale grać ryzykiem wojny i konfliktu i deeskalować, rozgrywając politycznie korzyści z tej sytuacji, niż przekroczyć ten przysłowiowy Rubikon i rozpocząć działania zbrojne. Pomyślmy tylko o tym, co by było, gdyby Rosjanie rzeczywiście utrzymywali te wówczas około 200 000 żołnierzy na granicy z Ukrainą i ciągnęli tę sytuację przez cały 22 rok, 23, ograniczając się do jakichś punktowych prowokacji, ataków, podpalania granicy. Oni by mogli znacznie więcej ugrać w kontekście politycznego zmęczenia Ukrainy i wymuszenia chociażby realizacji części porozumień Mińsk III. Kalkulowali inaczej, to jest dla nas absolutnie groźne na przyszłość, bo nie wiadomo, czy nie będą kalkulować, nie teraz, nie za Trumpa, ale za jakiś czas nie będą podobne kalkulacje prowadzić w stosunku do NATO, bo wracam do tych scenariuszy, o których na początku mówiliśmy, czy Rosja może wykorzystać tą sytuację teraz z Trumpem do przetestowania NATO. Moim zdaniem nie, ale nie teraz, jeszcze nie za Trumpa, jeszcze nie w przeciągu 2-4 lat, bo jest niegotowa. Natomiast w przyszłości, w ciągu najbliższych, 5, 10 lat, 15, to jest to zagrożenie egzystencjalne dla Polski, do którego się musimy przygotować. To swoją drogą. Natomiast co zrobią Chińczycy? Chińczycy widzą, że bardziej opłaca się eskalować powoli, grać tym ryzykiem, niż rozpocząć wojnę. Wtedy, jak to się mówi, maski opadają, wtedy jest bezpośredni test tego, następuje test tego, jak siły zbrojne naprawdę są w stanie walczyć. No i Rosja z drugą największą armią świata, czy najbardziej sprawną armią świata, tak naprawdę ten test przegrała, bo nie była w stanie zrealizować swoich celów politycznych. Całe szczęście przy użyciu sił zbrojnych. Teraz oczywiście nauczyła się prowadzić wojnę na wyniszczenie. Zobaczymy, jak długo będzie w stanie to robić. Ale Chińczycy tą ścieżką rosyjską według mnie nie pójdą. Podsumowując, czy po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych świat jest może stać się, no bo dzisiaj to jeszcze nie jest, ale może stać się ciut bardziej bezpieczny, czy raczej będzie jeszcze bardziej rozchwiany niż jest dzisiaj? Och, rozchwiany to na pewno. Będziemy mieli absolutnie nowe pola konfliktu, które zostaną otwarte, konfliktu politycznego w relacjach transatlantyckich, w relacjach z różnymi sojusznikami amerykańskimi, ale wybór Trumpa, zwłaszcza dla Europy, powoduje, że Europejczycy muszą przestać unikać odpowiedzi na egzystencjalne, fundamentalne pytania dla europejskiej, nieistniejącej tak naprawdę. I tu jest problem strategii, która ma odpowiedzieć na pytania, czym Europa ma być w tym zmieniającym się świecie, jak Europa myśli o zagrożeniu rosyjskim, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o rywalizacji na razie z Chinami. Od tych pytań uciekaliśmy za prezydentury Joe Bidena. W czasie prezydentury Trumpa Europa uciekała, europejscy liderzy od odpowiedzi na te pytania, a teraz będzie musiała ich udzielić też po to, żeby własna opinia publiczna, własne społeczeństwo widziało, podtrzymało wiarygodność obecnie rządzących elit politycznych, bo jeśli od tych pytań uciekną obecne elity polityczne, to będziemy mieli nasilenie tych trendów, które widzieliśmy przy okazji wyborów regionalnych w Niemczech i wyborów parlamentarnych we Francji, a także w wielu innych państwach. Niezależnie od naszych sympatii, z których każdy jakieś oczywiście ma i tego, jak podchodzimy do Donalda Trumpa, być może jest duża szansa, że ta jego prezydentura z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski może okazać się korzystna, jeśli ona uruchomi jakieś procesy tu w Europie. Jeśli, tak, to jest bardzo ważne. Jeśli. Po prostu nie Tego nie możemy wiemy. na nic czekać. To jest w naszych rękach i prezydenturę Trumpa można porównać, już to gdzieś też słyszałem, to nie jest moje, do takiego wywrócenia stolika. I teraz jeśli my będziemy w stanie te karty pozbierać, dobrać lepsze i ten stolik postawić w trochę wygodniejszej dla nas pozycji,
to możemy na tym wyjść lepiej. My jako Polska... To jako prawda, Europa. zwłaszcza, że jesteśmy przy tym stoliku chyba najlepiej z wszystkich dzisiaj ustawieni do tego, ponieważ zaczęliśmy te pieniądze wydawać, pokazaliśmy się jako wiarygodny partner w wojnie Ukrainy, zbudowaliśmy hub w Jasionce i to jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to pokazaliśmy naszą wiarygodność bardzo, bardzo mocno i na szczęście nie jest to przedmiotem sporu politycznego w Polsce. Zgadza Bardzo się. panu dziękuję. Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, ja w Kijowie. Trwa tu jeszcze alarm przeciwlotniczy w środku dnia, co rzadko, znaczy tu znacznie częściej wieczorem są te alarmy. Wojna trwa i to niebezpieczeństwo ciągle jest bardzo duże. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję państwu. To wszystko. Napiszcie państwo w komentarzach, co sądzicie. Czy waszym zdaniem Donald Trump jest w stanie doprowadzić do tego, że świat będzie trochę bardziej stabilny i bezpieczny, chociaż na początku na pewno czeka nas bardzo dużo chaosu. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeśli uważacie, że warto, to wspierajcie Układ Otwarty w serwisie patronite.pl, albo jeśli macie państwo firmę i chcecie być mecenasem Układu Otwartego, też możecie to zrobić. Zapraszam do kontaktu. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Kijowa. Do widzenia.